Powoli do przodu. Tu mamy następny element, który był podrapany. Ja go stoczyłem 0,05 mm na równo. Dałem również nowe łożysko ślizgowe. Jest ono od strony idlera. Od strony paska łożyska już nie ma. Ten element również przetoczyłem. Ten, co był podrapany, którego wcześniej pokazywałem. Bardzo ostrym nożem na tokarce. Zdjąłem z niego około 6-7 setek. To nie ma wpływu, bo to jest tylko dowijanie taśmy lub przewijanie. Nie jest to wartość krytyczna. Słupek przygotowany. Wchodzi bezluzowo praktycznie i działa bardzo dobrze. Teraz mogę przyjąć, że ten element i z tym właśnie drugim będą gotowe. Jeszcze trzeba założyć sprężynki, podkładki grafitowe i praktycznie zamontować na miejsce. W sumie zostało wymienionych tutaj 5 łożysk. 2, 2, to mamy 4, 5, aha, i jeszcze tutaj w sprzęgiełkach 2, to jest 7. 7 łożysk to jest wydatek rzędu kilkunastu złotych. Warto takie czynności zrobić, ponieważ będzie to przede wszystkim działało bezszelestnie. I to jest plus, a nie żeby było podczas przewijania jakieś słychać churgotanie w urządzeniu, dlatego że mamy luzy na łożyskowaniu. Praktycznie można jeszcze ewentualnie dać tutaj do tych łożysk samosmarujących bardzo małą ilość oliwki specjalnej do tego celu. Dosłownie tylko tak zwilżyć oś. Podkładka ślizgowa i można składać. Jest tutaj minimalny luz, zawsze jakiś tam pewnie powinien być, ale można ten luz skorygować bezproblemowo, przesunąć na osi tą część, tak żeby tu praktycznie nie było wyczuwalnego luzu. I tak właśnie zrobię i ta część będzie gotowa do zamontowania, jedna i druga, po skorygowaniu tych luzów. Tu jest akurat jeszcze jedna podkładka, więc jedna mi ta właśnie malutka została. Po założeniu tej podkładki, dlatego też tu sprężynki nie mamy, można będzie przystąpić do złożenia wszystkiego. O, tak jest. Tu mamy już jedną. Jeszcze oczywiście tutaj trzeba dać troszeczkę oliwki, ale teraz to troszkę przesadziłem z tą ilością. Minimalne zwilżenie osi. Teraz znowu za dużo. No trzeba tu powalczyć z tym tak, żeby tego luzu praktycznie nie było. Najlepiej by to było zrobić na prasie z ograniczeniem wysokości tego stempla. I tak prawdopodobnie zrobię, ponieważ takie naciskanie, popuszczanie, ściskanie, poluzowanie to będzie albo za bardzo za ciasno, albo za luźno. I tak w kółko. Zaraz coś na ten temat pomyślę, jak to właśnie skorygować. I te dwa elementy mogą być po tej operacji regulacji luzów zamontowane do magnetofonu, jak również to właśnie kółko pasowe. I zostanie mi jeszcze dość trudne zadanie do wykonania, związane z tym dziwnym elementem służącym do przewijania. Mamy tutaj praktycznie w jednej tej części 3 sprzęgła i to jest uszkodzone, dlatego że trochę się tutaj rozlazł plastik i w momencie, kiedy to składane jest fabrycznie, jest ten element plastikowy jeden do drugiego wciśnięty na wcisk. Ja go wcisnąłem teraz i pracuję na osi, ale jest to na tyle już rozklekotane, że wyskakuje i blokuje się o zespół ten do mocowania. Można tu zrobić dwa myki. Pierwszy myk to dorobić cały nowy taki plastik, ale no ja nie mam możliwości go do robienia, bo tu mamy ząbkowanie, nacinanie i tak dalej. Druga, dużo prostsza sprawa, skleić to trwale. Tak, tam dać troszkę kleju i problem się rozwiąże. Ale nad tym jeszcze będę musiał chwilkę popracować, zanim będę cokolwiek kleił. Jeszcze czekam na nowe wszystkie gumy do tego magnetofonu, bo będą wymienione wszystkie elementy gumowe, jeśli chodzi o paski i idlery. O, to już praktycznie w ogóle nie trzyma i to prawdopodobnie była cała przyczyna tego,
że on nawet nie próbował przewijać, ponieważ ten element jest sterowany silnikiem. W zależności, w którą stronę kręci się silnik, to on jest albo w lewo, albo w prawo przesuwany. A skoro to się nie chciało obracać, no to nie mogło być opcji przewijania. O, tak to by była. Ale i tak trzeba to doprowadzić do pełnej kultury. Jeszcze chwila walki z tymi zespołami i wrócą na miejsce. Dwa elementy ciągnące taśmy zamontowane. Teraz jeszcze ta część od paska. Tu mamy zawleczkę. Tu jest podkładka ślizgowa, dokładnie. I tu analogicznie trzeba dać tylko troszeczkę oleju. Bardzo mało. Tak, żeby absolutnie nic nie wyciekło. Tu, gdzie mamy łożyska ślizgowe, porowate, to tu daję olej. Tam, gdzie mamy czysty plastik praktycznie, daję smar. Wlazło bardzo ładnie. Teraz można założyć zawleczkę. Jeszcze zastanawiam się, czy przypadkiem nie skorygować luzu kolejną podkładką, której tu nie było, bo była tylko jedna. Chodzi konkretnie o luz osiowy. Zobaczę, jaka będzie sytuacja po założeniu zawleczki, czy to nie będzie chodziło za bardzo góra-dół. Zawsze można taką podkładkę ślizgową zamontować, żeby było wszystko maksymalnie pokasowane. Będzie to wpływało na głośność pracy mechanizmu. Najpierw test z zawleczką, a jeżeli będzie źle, to poszukam gdzieś w swoich zasobach takich właśnie podkładek ślizgowych. Mechanikę chwilowo odkładam. Do naprawy mam jeszcze dwa potencjometry. Ponieważ w całym magnetofonie mamy 4 sztuki. Dwa są już zrobione. Tu jest ten trzeci. I do tego jeszcze zostaje potencjometr od regulacji obrotów. Tu mamy potencjometry współosiowe. Te już są gotowe. Jeszcze został jeden. No dość trudny do rozmontowania. Do końca ich nie rozkładam, ponieważ praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby je rozłożyć do końca. Ale na tyle można się do nich dobrać, żeby zostały wyczyszczone. Już mamy częściowo rozpołowiczony potencjometr rozmontowany. Tu jest smar, który jest zaschnięty. W tym miejscu to już trzeba go skrobać, bo on już nie ma właściwości smarnych kompletnie. Teraz, aby dostać się do kolejnej części, trzeba porozginać tutaj te 4 blaszki. Blaszki częściowo rozgięte. I dopiero po wyjęciu tego elementu mocującego można otworzyć ten wykielek. Tu mamy kulkę. Te smary, które są tu zastosowane, to już jest beton z kamienina. Tak samo to tutaj. Niby jest miękkie, ale to nie ma już właściwości smarujących. Tutaj również dużo brudu, smaru starego. Teraz jeszcze ten cały element rozmontuję. Najpierw to troszkę oczyszczę z tych starych, zjełczałych smarów. Smar trochę zzieleniał, ale to prawdopodobnie, że zaszła reakcja chemiczna z miedzią zawartą w tym mosiądzu. Dlatego ten smar jest w kolorze zielonym. Już przestałem liczyć, ile to wszystko godzin trwa, ale dużo. Tej części niestety nie rozmontuję. Jest to chociaż
na tyle łatwy dostęp, że można te elementy tutaj wszystkie wyczyścić bez rozkładania. Próba odgięcia tych zagiętych elementów z mosiądzu kończy się zawsze tak samo. Odpadają i koniec. Trzeba by dorobić cały taki element z mosiądzu, nowy czy z aluminium, ale nie dysponuję czasem, żeby to zrobić. Bo można, ale po co? Jedynie co tutaj rozłożę, to po to, żeby jednak przynajmniej tą jedną część bardzo dobrze wyczyścić. Druga kwestia, żeby tu dać w to miejsce trochę smaru hamującego, takiego bardzo gęstego, żeby ten potencjometr z jakimś tam oporem pracował. Tu jest całkiem nieźle, tak jak i te były zrobione. Przystępuję do dalszych czynności związanych z demontażem tego potencjometru. Tak wygląda rozmontowany potencjometr. Teraz całość zostanie wyczyszczona i ponownie nasmarowana odpowiednimi środkami i zmontowana. Jeszcze jakieś pół godziny pracy i potencjometr będzie gotowy. Tak jak to. Jest różnica zdecydowanie. Ścieżki oporowe posiadają tutaj dużo brudu, tego, który został starty. Liniowość tych potencjometrów już z reguły nie będzie taka jak w oryginale, chociaż w oryginale potrafią mieć nawet 10-15% nieraz rozrzutu, więc jeżeli zmieni się to o 1%, to i tak nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Potencjometry gotowe. W międzyczasie zacząłem wymieniać dużą ilość kondensatorów elektrolitycznych. Niestety okazało się, że kilka wartości mi zabrakło, więc czekam na dostawę. Również czekam na dostawę łożysk ślizgowych do silników. I tak będzie co najmniej tydzień do 2 przerwy od tego okazu CTF 1000. Teraz dla odmiany popracuję nad silnikiem przewijania. Silnik już jest rozmontowany. Tu mamy ten element gumowy, który do niczego się nie nadaje, którego trzeba będzie dorobić od podstaw. Ale tutaj w tym silniku okazało się, że do wymiany są łożyska ślizgowe. Niestety nie mam tutaj tego oryginalnego jednego łożyska, bo gdzieś mi w erworze walki zaginęło. Tu mam natomiast dwa dorobione nowe. Ale do tego przejdę za chwilę. Aby teraz porównać, czy to łożysko oryginalne jest identyczne jak te, które dorobiłem, muszę je wyjąć z tej dolnej części. Miałem tego nie wymieniać, no ale już jak zrobiłem dwa, no to wymienię. Aby to zrobić, trzeba odkręcić tutaj dwie śrubki i powinien wyjść cały element plastikowy łącznie ze szczotkami, czyli cały zespół szczotko-trzymacza. Tu jeszcze trzeba było jedną rzecz zrobić, aby to dało się wymontować. Musiałem tutaj oderwać punkt masy, który w tym miejscu jest zgrzany. No ja nie mam zgrzewarki, więc będę musiał to następnie przylutować. Powinien teraz wyjść szczotkotrzymacz. O. Szczotkotrzymacz wyszedł i automatycznie mamy dostęp do łożyska. Tu jest oryginalne łożysko. I tu mamy podkładkę ślizgową, która musi tu zostać w tym miejscu. Tu jest oryginalne łożysko, a tu są dwa łożyska dorobione. O. Tak się prezentują. Tu mamy gładką ściankę. Tutaj jest w otoczeniu. Dużo pracy, aby takie coś wykonać. Co prawda nie robiłem ich od podstaw kompletnie, tylko zostały wykonane już z półfabrykatu. A półfabrykat to było łożysko takie właśnie standardowe, walcowe. I to łożysko walcowe z otworem 2 mm przetoczyłem tak, żeby uzyskać z tego kulę o odpowiednich parametrach. Tak to się prezentuje w porównaniu. Wymiary są praktycznie wykonane z dokładnością 0,02
mm. Jak takie łożysko było wykonane? No, powiem, że trzeba było się tutaj troszkę postarać. Zmierzymy najpierw jeszcze wymiary. To jest oryginał. Średnica 4,99, czyli 5 mm. I to jest to dorabiane. Dosłownie prawie ideał. Nie ma ta różnica żadnego znaczenia, ponieważ najważniejszy jest środek, który jest wykonany fabrycznie przez producenta danego łożyska. Teraz wysokość 2,99 i wysokość powinna być też taka sama, bo to było zrobione z oryginału. No, praktycznie 3,0. OK. Jak takie łożysko zrobiłem? Jak to w ogóle zamontować w tokarce, żeby coś takiego przetoczyć na kulę? Przede wszystkim trzeba było wykonać dość dokładnie taki czpień. To jest wykonany z pręta Fi 8 szlifowanego fabrycznie na wymiar. Pręt został przetoczony na 2,0. Tutaj akurat troszkę uszkodziłem gwint, bo kombinerkami zgniotłem, ale to nie ma znaczenia. I takie właśnie łożysko walcowe zostało tu zamontowane. Ono wchodzi tutaj dość mocno na ścisk. O. I następnie tu mamy nakrętkę M2 i zabezpieczone nakrętką. Następnie to zostało zamontowane w uchwycie tokarskim i przy pomocy przyrządu do toczenia kuli stoczona została tutaj ta tulejka na kulę. Tak to mniej więcej wygląda. To powinno być bardziej dociśnięte, dokładnie, ale to jest tylko takie poglądowe. Natomiast ta druga strona tego czpienia też jest zeszlifowana na 2 mm, dokładnie ponad 2 mm. Czyli ta panewka tutaj w tej chwili nie wejdzie, ponieważ tu mamy 2,0, a tu mamy 2,05, 2,5. I to jest przygotowane pod szlifowanie rolek plastikowych. Te rolki plastikowe mają ciut większą średnicę wewnętrzną, więc żeby one wlazły dość bezluzowo, ścisło, to jest tu 2,5 mm. I analogicznie również po założeniu takiej rolki jest ona zabezpieczona nakrętką M2. O. I wtedy można taką rolkę przeszlifować. Czyli na początku wykonanie takiego czpienia, następnie przetoczenie łożyska z walcowego na kuliste. I wyszło bardzo ładnie. I teraz można praktycznie to łożysko zamontować na miejsce. Silnik będzie zreanimowany na maksimum moich możliwości. Nowe łożysko dolne zamontowane. Teraz tutaj jeszcze wezmę szlifierki, zeszlifuję to miejsce zgrzewu, tak żeby dało się ten element masy przylutować. Łożysko w formie kuli, po to, żeby się ułożyło do osi wirnika. Teraz trzeba zamontować drugą część łożyska. Mamy go w tym miejscu. Tu jest kulka. Tutaj mamy pierścień zabezpieczający, taki pierścień sprężynujący, który dociska kulę. I do tego główne zabezpieczenie w postaci takiej blaszki. Jeżeli byłyby takie łożyska dostępne, to z ich wymianą nie powinno być większego problemu. Natomiast, oj, tu jest problem, dlatego że mamy element stalowy, a tutaj są magnesy i go tutaj troszeczkę przyciąga na boki. Och jej. Trzeba użyć czegoś, co bardziej to przytrzyma. I wyłazi. No, tu będzie troszkę zabawy, żeby to nie uciekało, ponieważ magnes przyciąga ten
element, a to wszystko jeszcze w środku lata. Kula musi być odpowiednio ułożona. Chwilę to potrwa, żeby to zmontować. Łożysko udało się zamontować. Jeżeli miałbym takich silników dużo więcej do naprawy, to zdecydowanie zrobiłbym taki stempel, wkład plastikowy czy metalowy, antymagnetyczny, najlepiej z mosiądzu czy z aluminium, żeby tutaj ten pierścień docisnąć, kładąc w ten sposób silnik i tutaj dopiero zagnieść te 3 pazurki. Tak, to jest to dość, powiem, upierdliwe, jeśli chodzi o montaż tego elementu. Tak to wygląda. Kolejną czynnością będzie zamknięcie praktycznie tego w środku w obudowie wiernika. Trzeba dość delikatnie wkładać ten wiernik, dlatego że tu mamy podkładkę. Należy najpierw delikatnie rozsunąć te szczotki grafitowe, żeby tu nic nie popsuć, włożyć i wsunąć w obudowę. Następnie 3 zabezpieczenia zagiąć, czy 2 zabezpieczenia i mamy silnik naprawiony. Tutaj, jak widać, już komutator był wcześniej wyczyszczony papierem o gradacji 5000. Silnik zmontowany, pracuje poprawnie, minimalny luz w osi, taki jak musi być zawsze, i na boki 0 luzu na łożyskach. Jeszcze jedna czynność, którą trzeba zrobić, to przygotować miejsce, żeby przylutować tutaj ten element od masy. Oczyszczone, można będzie przystąpić do lutowania. Grubszy grot do lutownicy i jeszcze tu na koniec będzie trzeba przylutować 2 przewody i następnie zamknąć to w tym pojemniku jeszcze tłumiącym. Tu, jak widać, było fabrycznie zawinięte. Trochę źle się wcisnęło komuś w fabryce. Można dać nowy plaster, nową taśmę klejącą, poprawić ten taki mały drobiazg. W sumie to zajmie następne chwilkę, bardzo mało czasu, a będzie prawidłowo. I zaraz próba generalna, jak ten system po remoncie będzie działał. W pierwszej części filmu zapewne słyszeliście, jak to wszystko hurgotało. Niektóre takie też rzeczy, których nie robię filmów, wrzucam na grupę na Facebooka. Grupa nazywa się Magnetofony Kasetowe. Na tą grupę Was zapraszam. O, gotowe. Silnik zrobiony. Będzie jak nowy. Tu jeszcze możemy do testu zamontować właśnie tą nieszczęsną tulejkę, która będzie wymagała remontu. Silnik gotowy do zamontowania. Tutaj specjalnie namalowałem taką kreskę farbą. Pracuje cicho, można nim majtać, na boki przechylać. Nic się kompletnie nie dzieje. 0 dźwięków. Tak powinien być wyremontowany silnik. To jest moje zdanie. Nie każdy musi się z tym zgadzać, ponieważ ostatnio na grupie Facebooka pewnej o magnetofonach, ponieważ to, co Was zapraszam, to jest grupa Magnetofony Kasetowe, jest jeszcze druga grupa, Magnetofony Kasetowe z kropką, czyli Magnetofony Kasetowe kropka. Są to dwie takie wiodące grupy na polskim Facebooku dotyczące magnetofonów kasetowych. I tam wrzucam różne posty. I pomijając to, co wrzucam, a co nie wrzucam,
Zdania są bardzo podzielone, że wielu niektórych grupowiczów twierdzi, że to, co ja robię w tym konkretnym magnetofonie CTF-1000, to jest, delikatnie mówiąc, przerost formy nad treścią, że to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Robienie takich łożysk, bo one się nie psują, szlifowanie tam czegoś, toczenie, dorabianie rolek, to jest tylko i wyłącznie moje widzimisię. I z drugiej strony jest to w pewnym sensie też naciąganie klientów na koszty. Dodam, że to jest mój magnetofon i nie jest to magnetofon klienta. I stwierdziłem, że zrobię go najlepiej, jak to jest możliwe. I do tego właśnie dążę. Więcej szczegółów na temat dorabiania tych łożysk właśnie zamieściłem na grupie magnetofony kasetowe. Jest tam jakaś taka drobna relacja fotograficzna, jak takie łożyska należy wykonywać na tokarce. I to by było na tyle z silnikiem do przewijania. No jeszcze może nie do końca na tyle, ponieważ trzeba będzie wykonać tą część gumową. Nie jest to temat elektroniki, ale jest to temat, bardziej bym powiedział, na kanał obróbka skrawaniem. Ale no już takiego kanału nie będę zakładał, ponieważ to nie jest moja branża wiodąca i nie ma to sensu. Ale jeżeli macie ochotę obejrzeć, jak wykonać właśnie tego typu łożyska, jak dorobić taką rolkę punkt po punkcie, no z małymi jakimiś tam drobiazgami, których czasami nie pokażę. Jest to dla mnie zrozumiałe, że nie wszystkie tajemnice muszę zdradzić. Natomiast jeżeli macie ochotę obejrzeć pracę z tokarką, to proszę o informację. Kolejny silnik, to będzie silnik główny i z tym silnikiem będzie się wiązało dużo więcej pracy, z tego względu, że nie mam już skąd zdobyć półfabrykatu do wykonania łożyska. I takie łożysko do tego wielkiego silnika będę musiał wykonać od podstaw. Totalnie od podstaw. Ponieważ nie mam nic, gdzie by była średnica wewnętrzna 2,5 mm. Ponieważ tu była średnica wewnętrzna 2, a tu jest 2,5. I teraz takie łożysko będę musiał wykonać z jednego materiału, bez wykorzystania jakichkolwiek półfabrykatów. Nabyłem taki materiał. Jest to dokładnie spiek SINT, czyli dokładnie to samo, z czego są zrobione te tulejki, tylko no, te wałki nie występują w ogóle w mniejszych średnicach. Ja tu potrzebuję bardzo małą średnicę, a tu mamy bardzo dużą średnicę. I teraz to będzie praktycznie 90, pewnie 7 czy 99% z tego odpadu, żeby wykonać łożysko do tego silnika głównego. I pewnie od razu, jak już zacznę robić, to wykonam dwa takie łożyska. Pokazywałem już, jak to łożysko jest wypracowane, że ma 2,55 średnicy wewnętrznej. 2,55 powinno mieć 2,5. Też jest to łożysko w formie kuli, tak jak i to poprzednie. Będzie dość dużo pracy i dość dużo pracy precyzyjnej, aby takie łożysko wykonać z takiego kawałka materiału. Od razu zająłem się tą rolką. Guma praktycznie się pokruszyła. Tak wygląda jeszcze przed oczyszczeniem ten wałek. Wałek ma średnicę zewnętrzną 6, a średnicę, tu gdzie jest zamontowana guma, 4 i wysokość tego elementu gumowego 5,8 mm. Najpierw to oczyszczę, następnie zostanie przygotowany taki półfabrykat w postaci rurki gumowej. Będzie to polegało na tym, że z wałka gumowego wybiorę wewnętrzną część, tak żeby uzyskać na przykład średnicę wewnętrzną o jakieś 2,3 mniejszą niż jest średnica tego wałka. Następnie ten wałek zostanie naklejony, ta tulejka gumowa zostanie naklejona na ten czpień z mosiądzu i zaszlifowana do wymiaru 7 mm, czyli tyle, ile ma ten właśnie wymiar mieć. Dokładnie to około 7,1, 7,05.
Ciężko określić, ile to miało w oryginale, ale przyjmijmy, że miało 7 mm. Jest to do przewijania, więc można spokojnie taką dokładność przyjąć. Tu mamy już oczyszczony ze starej gumy ten wałeczek, zamontowany na osi Fi2 i tu jest przygotowany już wałek z nowej gumy, która będzie do tego użyta. Ma średnicę 8,55 mm. Teraz pierwszym etapem przygotowania tego wałka będzie wykonanie z niego tulejki. Wybranie ze środka materiału, tak żeby uzyskać średnicę około 3,8 mm. Bo tu mamy czwórkę, 2,3 mm mniejsza średnica tulejki. Nie jest to niestety proste zadanie, ponieważ jest to materiał miękki, jak to guma, ale nie jest również niewykonalne. Pierwszy etap usunięcie starej gumy, przygotowanie wałka. Drugi etap z kawałka gumy wykonana jest w tej chwili tulejka. Tulejka ma 3,8 mm średnicę wewnętrzną. Teraz tą tulejkę już przyciętą trzeba nakleić na wałek. Nakleję i pozostanie mi oszlifowanie tej gumy na wymiar 7,1 mm. I będzie reanimacja tego elementu zrobiona. Teoretycznie nic się nie zmieniło. Wałek wygląda tak jak przedtem, tylko tu mamy szczątki starej, twardej gumy, która się pokruszyła i tu mamy wykonany wałek z nową gumą. Światło się odbija w tej macie antystatycznej, więc zastosuję białą kartkę. I tu mamy nowy wałek zeszlifowany tak na wymiar. No, ten wymiar był trudny do określenia, czy to było 7 czy 7,1, dlatego że tamta guma nie była równa, ale to, co mi się tu udało uzyskać, to mniej więcej jest 7,08, no 7,11, to zależy, jak się mocno tą suwmiarkę ściśnie, ale jest to wykonane bardzo dokładnie. Teraz mam tutaj zapisany wymiar 12,9 mm i na takiej wysokości musi być zainstalowany ten właśnie element, którego dorabiałem. Teraz jeszcze tylko ustawienie wysokości 12,9 mm. Ten wymiar też nie jest tutaj krytyczny, ponieważ idler jest o połowę cieńszy niż ten element gumowy, więc to ustawienie jest takie dość, że tak określę, nie musi być idealne, ale wskazane, żeby było plus minus ta jedna dycha, wypadałoby to ustawić. Myślę, że spokojnie można to zostawić. 12,8, 1/10 mm. Nie ma w tym przypadku znaczenia. Jeszcze teraz trzeba podać zasilanie na ten silniczek i zobaczymy, czy jak on będzie pracował z obciążeniem w postaci tego wałka. Zasilanie dam mu 11 V. Chodzi zupełnie cichutko. Słychać tylko pracę szczotek. Na tym mogę zakończyć reanimację tego zespołu silnika. Zajęło to dość dużo czasu z tego względu, że trzeba było przygotować narzędzia do wykonania łożyska ślizgowego, narzędzia do obróbki tej gumy. Myślę, że całość zajęło około 3 godzin, może nawet trochę więcej, ale jest to zakończone pełnym sukcesem. Jeszcze na koniec tylko usunięcie opisu i silnik może wrócić na miejsce. Jeszcze takie małe wyjaśnienie, ponieważ pojawiło się dużo komentarzy, że ten magnetofon był tak zwanie zarżnięty,
że ma uszkodzone wszystkie łożyska, że wypracował gigantyczną ilość godzin. Nie będę tłumaczył aspektów technicznych, dlaczego tak się dzieje, ale dla przykładu mogę Wam pokazać, że tu mamy silnik Nakamichi Dragon. Jest to silnik funkcji, który również jest uszkodzony. Dodatkowo to już jest kolejny zestaw od Nakamichi Dragona, kapsztanów, w których również wymieniam łożyska ślizgowe. Ten akurat już ma wymienione na nowe. Tu jeszcze jest kolejny do zrobienia, mają inne średnice osi. To ile wypracował Nakamichi Dragon, skoro też ma uszkodzone łożyska? A jest to magnetofon o wiele, wiele lat młodszy. Chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie.